Jest prawie koniec maja. Dostałam swego czasu nasiona kanny, inaczej paciorecznika, i kupiłam również. Tylko tyle mam sadzonek. Spora część nasion nie wykiełkowała, a wszystkie były w tym samym czasie siane, tak samo traktowane. Te sadzonki nie są duże, ale ważne, że są w ogóle. I mam tu tak zwanych rarytasów kilka. A co jest takim rarytasem? No, dla mnie są to kanny, które mają kolor kwiatów prawie biały. Rzadkością jest kanna o białych kwiatach. I te są prawie białe. Oto jedna z tych odmian. Niagara. 3 sadzonki. White Tiger. 3 sadzonki. Poczekajcie. I z nasion tych rarytasów to by było na tyle, ale mam jeszcze sadzonki. Najpierw przedstawię, jakie kanny mam tu z nasionek. Indica King, w nawiasie Kleopatra, bo tak miała w aukcji, w tytule aukcji. Widać kolor liści. Tu. To jest z mojego zbioru gruby, różowy, pięknie cieniowany kwiat, zielone liście. 3 sadzonki będą, a tu zobaczcie, jedna jedyna taka sadzonka o przepięknych liściach. Dziwnie i w róż wpadające barwy. Jest to Tropical Sunrise. Tu mam o podobnej kolorystyce liści, ale jest to Australia. Tylko jedna sadzoneczka. A tu Pink Tiger. Różowy kwiat i troszkę prążkowane liście będą. Tu natomiast Verdi. A tu Rosalinda. Taka ilość jak widać. Tu natomiast jest miks. I ja jego tu nie będę wysadzała, a mianowicie między arbuzami, która już część została posadzona, bo jak miks, to niech idzie gdzieś tam, gdzie będzie blisko siebie. I to jest też miks. Miało być zielone, green, ale widzę, że liście brązowe. I to od tego samego sprzedawcy. Dunkel Green, tak mi było w opisie, czyli z brązami, z zielenią, a różny kolor kwiatów. A tu podejrzyjmy, arbuziaczki odsłonięte są na noc. Takie bardzo maleńkie to są sadzonki. Założenie było takie, że jak mają paść, to padną i w ich miejsce posadzę kolejne. Albo właśnie dostaną mocy i urosną. Już prawie wszystkie stanowiska mam przygotowane do obsadzenia. Rodzinka pomogła. Moi bliscy kochani. Były dołki pokopane i ponawożone. Nic, tylko sadzić. Ale jeszcze troszkę zostało tych dołków do wykopania. Między innymi na tym stanowisku numer 1 w tej części oraz ta strona druga. A tu spójrzcie, co mam. Już nie z nasion. Skarb, rarytasik. Kanna Stuttgart. O pięknych biało-zielonych liściach od Benexa. I ta kanna nie może rosnąć w słońcu, ponieważ ma przypalone liście. A bardzo często jest tak, że dużą część powierzchni liścia zajmuje kolor ten jasny, écrit, białawy. I po prostu są w kolorze o takim liście. Coś takiego się robi. No coś strasznego. Dlatego cień, półcień. Choć kanna lubi ciepło. Ale z rarytasu po prawie białych kwiatach Vanilla Creme. Ze sklepu cebulę nasiona. Kolejna jednak żyje. Alaska. Też o prawie białych kwiatuszkach. Oraz kanna Puk. Też o prawie białych. I już myślałam, że nic z tego nie będzie, ale jest, zobaczcie. Tylko pewnie nie zakwitnie w tym roku. I o tych prawie białych to chyba wszystkie. Ponadto mam panacze black.
Crimson Beauty. I czekajcie, gdzie tu Scarlet? To w zeszłym roku wysiewałam i w zeszłym roku kwitło jak najbardziej, jakoś tak w sierpniu. Widać, że przetrwało te złe warunki, w których zimowały. Idziemy dalej. Tu widać w donicach te, które mi się wybudziły, kanny. I kilka zaledwie dali podpędzanych. Pozostałe dalie są już posadzone do gruntu, ale z oznakami tego, że żyją, czyli z listeczkami małymi. Nie wszystkie karpy wysadzone, pewnie wiele jest martwych i one pójdą gdzieś tam na pole, bo może nie będą żyły, więc żeby nie zajmowały mi cennego miejsca. Co tu mam? Pamper. W zeszłym roku wysiewałam. Żyje jedna, druga nie, żyje trzecia. Tu Kleopatra Red. Raz i dwa. Tu też się budzi do życia. Musifolia grande. Nie z nasion. Skarpy też żyje. Tu Verdi. Wszelkie nazwy podaję takie, pod jakimi je kupiłam lub dostałam. Caballero. Fantasy. A właśnie, to też jest o prawie białym kwiatku. Takim kremowym. Jak dobrze utarty kogel-mogel pod białe. Durban. O pstrokatych listkach. Pięknych, wzorzystych. Tu jest ciemny róż. Kolor kwiatka. Przepraszam. Ciemny liść, a różowy kwiat. Tak w opisie było. A tu karnawal. Żyje. I Louis Cotton. I to są wszystkie kanny, które mają oznaki życia. Dalie. Jedna czerwona lub z czerwienią. Tam jest jakaś czerwona niska, kolego Marko, od ciebie sprzed lat. Daje radę, żyje. Jakoś udaje się ją przechowywać. I w tym roku będzie najokazalsza niż była do tej pory. I tu dwie, które nie mają nazwy. W gruncie są już z zielonymi częściami na wierzchu. Wiele sadzonek. Tu mam 5 kolorów lantan i jeszcze 6. kolor wisi z drugiej strony ogródka. A te 5 kolorków będzie rosło przed posadzonymi kannami. W razie gdyby mi kanna nie zakwitła, to u jej podnóża będzie taki oto kolor. Biały, żółty, róże, czerwienie z pomarańczką. Muszę się asekurować po to, żeby mieć kolorowo wśród arbuziaków. W kastrach mam wysiane różne nasiona. Polinokola, słonecznik, Maciejka, Nasturcja Tom Thumps. Tu jest też jakiś, chyba Nasturcja, sorry. Maciejka, raczej Maciejka, bo ja tak chmajtnęłam do donic, żeby pachniało. I tu mam posadzone, posiane, ale czy wykiełkują? Astry. 11 maja były siane te wysiewy do donic. Peoniowy, biało-czerwony i jakiś żółty. Tu astery chiński, książęcy, niebieski. To wszystko ładnie brzmi, tylko czy to wykiełkuje? Temperatury w nocy niskie były. Miks chiński, peoniowy, wysoki. Chiński igiełkowy, wysoki. Chiński karłowy, mini. No i tu są złocienie, trójbarwne i nie tylko. Onętki. No, nagietki jakieś green. Dużo różności. Tam też mak letni. Oby to wszystko tylko wykiełkowało, wiecie. Malopę. Taka roślinka. Nigdy jej nie miałam. No. Wyspa kwiatów, którą siałam 4 maja. Takie ma oto roślinki. Nie wiem, co jest czym. Kiełkują dopiero.
Tu coś czerwonego wychodzi, ale coś tam wykiełkowało. 10 maja było kilka odmian fasol sianych. Tu widzę, że Burnin Ember jakaś zaczyna kiełkować. 1 sztuka, a jest koniec maja. Czy to wykiełkuje, to nie wiem. Też noce zimne przecież, że zobaczymy. A to jest orlik. 2 kolory posiadam. W zeszłym roku były wysiewane. Od kogoś dostałam kilka małych sieweczek takich. A tu drugi kolor. Proszę, taki. One widzę się tak rozrastają, że hej, w kastrze rosną. Dobrze im jest. I kilka tutaj w gruncie. Ogólnie mnóstwo roślin jest wysadzonych, takich, które jeszcze nie wylazły ponad powierzchnię ziemi. No, może minimalnie. Dopiero będą kiełkowały. W różnym czasie siane, a temperatury niskie. To wiecie Państwo, bo w całej Polsce tak byle jak było. Na szczęście już się kończy ta pogoda niekorzystna, będzie coraz ładniej. Jeszcze daleka droga do upałów. Ważne, żeby na stałe temperatury w nocy zostały przekroczone powyżej 10 stopni. Na tym mi bardzo zależy, a na razie tak nie jest. Jeszcze tak nie będzie kilka dni. Męczą się te moje rośliny. Męczą, są chowane, wyjmowane. No, stan wygląda jak wygląda ich. Zatrzymały się w miejscu. Nie marnieją, to znaczy tak, nie umierają mi, ale powinny być dużo większe. Ja ich nie pikowałam też, liczyłam, że będzie ciepło, ale widzicie. Umiesz liczyć, licz na siebie. Takie jest odwieczne powiedzenie. Cenię, no dobra. I nie ma to jak to, co przetrwa zimę. I proszę, taka dżungla. To są wszystko siewki, samosiejki. I to rzeczywiście jest ogórecznikiem lekarskim. Choć tu nie rósł, musiało nasionko przyfrunąć. Może z ptasimi odchodami, a może wicher przygnał. To są wszystko siewki, samosiejki. Poza peoniami. Chyba 6 odmian tu jest. No już porozstawiałam. Wiem przynajmniej jak sadzić. Starałam się robić jasny, zielony liść lub brązowy, jakiś tam ciemniejszy zielony liść, żeby troszeczkę, no, urozmaicić tą zieloną monotonię, która jest wszechobecna. Do każdego otworu taka niewielka część nawozu końskiego, potem kompost. Zresztą tu ziemia też jest dobra w tych roślinkach. No i dobra, i działamy, i działamy. Kompostu ile mamy, tyle użyjemy, a resztę już ziemię kupną się weźmie, warzywno-kwiatową. A teraz nadeszła wielka chwila. Trzeba zobaczyć, jakie to korzenie ma. Ha, ha, tu coś wychodzi. Giganty, powiem prześmiewczo. Ulala, ulala, jeden wylaz. Dobra, nasza. To ta, co ma takie niezwykłe liście, bardzo, bardzo różne ma odcienie, zwłaszcza jak słoneczko zaświeci. Czyli Canna Tropical Sunrise. Ponieważ na doniczce mam podpis, to najpierw posadzę, doniczki będą znaczyły, a później przyjdą podpisy. Teraz Niagara razy 2. 2 do 1 dołeczka. Może zakwitnie to. Mikre. Verdi. Już wysadziłam te z nasion,
które wysiałam. I wielkość korzonków identyczna, jak to, co pokazałam. Zobaczmy teraz te podpędzane z bulw. Też mikrusie szczątkowe. Teraz lantany wysadzam. Evita magenta. A teraz ta. Będzie się wyróżniał kwiat wśród tych różów, czerwieni, pomarańczy. Evita white. I też na dno otworu kompost. A to kolejna bandolero lichi. No, ładnie ukorzenione. To będzie miała bardzo żywy kolor różu, taki mocny. Bandolero lichi. Lantana Camara. W przypadku tejże lantany nastąpił wypadek. Oderwało się. Zawadziłam nogą, odłamałam, ale nie szkodzi, bo taką gałązkę można spokojnie ukorzenić, z tym, że ukorzenianie trwa tak 2 razy dłużej niż pelargonii. Takie porównanie. Te trzeba będzie oderwać, bo to są, z tego nasionka by się zawiązały, a nam są niepotrzebne nasiona. Swoją drogą, jeśli by się zawiązały takie czarne kuleczki, można wysiać je i łatwo kiełkują dość szybko, około 3 tygodni. No i został mi taki szczątkowy tu, a była to i jest bandolero pinaple. I ostatnia odmiana Evita Fire. Ognista barwa będzie. Otóż zakończyłam na ten moment działalność. Lantan 5 posadzone zostało. I przyniosę tą, która mi przetrwała zimę. Ona będzie podobną barwę miała, coś czerwień w pomarańcz, żółć, też taki miks, bo odmian lantan jest paręnaście. I to jest lantana ta, która przetrwała zimę od tego samego sprzedawcy. Gospodarstwo ogrodnicze Zielińscy. Nie sądziłam, że mi w tych warunkach, w których była przechowywana, że ona przetrwa. Ziemię jej tylko muszę zmienić. Zatem kończę filmik i pożegnam się widokiem na pewien pięknie wyglądający, kwitnący kwiat. A tu robi się taki tajny zakątek, który wymaga pracy, ale rośnie wszystko jak chce. To jest piękne z jednej strony, bajeczne, bajkowe. Feria barw będzie za niedługo w tym miejscu. Wolałabym mieć to dopilnowane, dopieszczone, ale niestety na razie roboty trwają. Tu będzie wszystko pozmieniane. Chosty już jakie, matko z córką. O, tam jest on. Tu się tworzy też odcinek. Oto on, roztańczony, rozkołysany irys. Nie taki zwyczajny. Ten irys ma niezwykłe liście. Uwaga, tadam! W 2019 roku z Chorwacji przywieźliśmy prezent od gospodyni. Tam zobaczyłam pierwszy raz w życiu, że istnieją irysy o takich liściach. On bardzo wolno się namnaża. Może dlatego, że też jest zaniedbany. I ten egzemplarz kwitnie na taki kolor niebieskawy, lila. Widziałam w internecie zdjęcia, bo zaczęłam swego czasu szukać informacji na temat takich irysów. I widziałam, że mają takie liście, ale tu żółte kwiaty. Więcej nie szukałam, czasu mi zabrakło. Dlatego kto z Państwa jest zainteresowany, to niech zdobywa, szuka. Aha, ostatnio szukałam irysów do kolekcji swojej i natknęłam się na Allegro za 15 zł. No, to możecie tam zacząć poszukiwania. Życzę, Szanowni Państwo, Wam
radości wiele w tych waszych odkryciach, w byciu razem z naturą. To jest bezcenna rzecz. Zdrówka. Do widzenia. A tu zaczęłam sadzić od kogoś prezent. Jeżówkę otrzymałam od pewnej pary. Tu mają iść podpisy, etykiety. Przetacznik, kłosowy róż. Inne roślinki. Słuchajcie, w kilku miejscach posadziłam od was i trawy, i różne inne. To są w kilku miejscach. Za rok będzie widać je. Do widzenia.